Historia opowiada 8 paralelnych wątków, 8 różnych postaci. Większość akcji dzieje się tutaj w Warszawie, na Placu Grzybowskim. Kilku z bohaterów w trakcie dziania się akcji z różnych innych miejsc Warszawy do tego placu dociera i wielki finał rozgrywa się właśnie tu, przed tym hotelem. Cały film generalnie kończy się bardzo dużą i skomplikowaną sceną kaskaderską, która się odbywa właśnie tutaj na Placu Grzybowskim. I z różnych powodów wiele z tych ujęć nie może być nakręcone tutaj na lokacji, tylko musi być nakręcone u nas w Alverni, w studio, na wybudowanej dekoracji. Także naszym głównym zadaniem będzie sprawienie, że ta dekoracja będzie wyglądała tak, jakby to było faktycznie część lokacji tutaj w Warszawie. To jest jeden z większych filmów, które realizowaliśmy albo będziemy realizować w najbliższym czasie w Alverni. A wstępnie szacujemy, że tych efektów jest ponad 200, a tak naprawdę będziemy wiedzieć, ile dokładnie dopiero po zakończeniu montażu. Natomiast jest to pod kątem efektów specjalnych jest to naprawdę spora produkcja. Będzie to film, który będzie kompletnie inny od ostatnich przynajmniej 2 filmów Jerzego Skolimowskiego, które jak wiemy były mroczne i które skupiały się na 1 czy 2 bohaterach maksymalnie, pełne pustych planów i długich ujęć. Tutaj mamy, zdaje się, 60 postaci grających, cała masa, całej plejady polskich aktorów, około 100 statystów dziennie, więc i dużo akcji. Najbardziej zainteresowała mnie precyzja, z którą to jest napisane, wnikliwość, ale wnikliwość, która dotyczy tu i teraz, a nie szukania psychologicznej przeszłości, odkrywania historii bohaterów wstecz i planowania przyszłości i rodzaj enigmatyczności też tego, że tak naprawdę o wszystkich tych postaciach bardzo niewiele wiemy. Dowiadujemy się tylko fragmentów z ich życia, które nie zostają nawet wyjaśnione. Jeżeli chodzi o mojego bohatera, to właśnie wziął ślub. Miał bardzo bujne życie towarzyskie, więc nie do końca jakoś wyobraża sobie, jak to będzie wyglądało, ale jakoś chce spróbować, bo bardzo kocha swoją już żonę, która jest aktorką. On bardzo nie chce, żeby była aktorką, bo uważa, że to jest popieprzony zawód i że ona się do tego nie nadaje w ogóle. Jakby to, co mam do zrobienia w filmie, jest ciężkie, więc się cieszę, że to nie będzie łatwo, bo już nie jest łatwo i że to wymaga ode mnie raz sprawności fizycznej, a 2 wejścia w skórę człowieka, w którym nie chciałbym nigdy być, bo jest też obsesyjnie zazdrosny, ale tak obsesyjnie, że aż nie wypada być tak zazdrosnym o swoją żonę. Wiesz co, to tak naprawdę zależy od aktora, jak chce się przygotować, bo oczywiście mogę tylko nauczyć się tego tekstu i operować tym, co jest w tym tekście i przyjść na plan i starać się zrobić to dobrze, ale ja Jurkowi powiedziałem, że tak nie umiem pracować, że ja muszę jakby wejść trochę w tą postać i cieszę się, że Paulina się zgodziła na to, żebyśmy troszkę żyli jak małżeństwo, w sensie, że pomieszkiwali we Wrocławiu, w Warszawie, trochę poimprozowali. Przed zaczęciem tego filmu spotykaliśmy się, żeby poprawić, bo Buffon wcześniej był szkolony, więc on już miał pewne predyspozycje, natomiast przed samym filmem przypomnieliśmy sobie, co potrafimy. Pewne rzeczy jakby doszlifowaliśmy do potrzeb filmu. No i oczywiście musiał się spotkać ze swoją partnerką w filmie, czyli z aktorką, która z nim gra. Ma jedną z głównych ról, musi wykonywać wszystko, co mu napisano w scenariuszu. Od prostych rzeczy, takich jak chodzenie przy nodze, poprzez różnego rodzaju ewolucje, do nawet śpiewania. Taką scenę wczoraj mieliśmy, gdzie siedział przy aktorce i śpiewał. No, tak, wył, bym powiedział, no ale to nazywaliśmy to śpiewaniem.
jest to film, który jest właściwie rozpracowany co do sekundy. Mamy tutaj te paralelne wątki, które dzieją się w tym samym czasie. A w związku z tym są takie momenty, kiedy dwoje albo troje bohaterów w jednym i tym samym momencie przemieszcza się obok siebie albo wchodzi w jakieś interakcje. W związku z tym musimy koordynować również drugi plan i trzeci plan i pojazdy grające i całą masę innych rzeczy, statystów, powtarzalność, nie wiem, torebek pani, która przechodzi na przystanku gdzieś tam w trzecim planie. Pod tym względem jest to ogromnie skomplikowane. Będziemy odtwarzać w 3D całą tutaj okolicę, cały widok z 7, z 11 piętra w tym budynku. Nazywa się to fotogrametrią i na podstawie zrobionych zdjęć staramy się tutaj odtworzyć geometrię całej okolicy. Kolejnym krokiem będzie przeniesienie tego wszystkiego do studia, a doszlifowanie wyglądu wszystkiego, no i przygotowanie już materiałów pod konkretne ujęcia. No, mieliśmy szczęście, że po raz kolejny wsparł nas PiS i pani dyrektor Agnieszka Odorowicz. No i jest to znowu koprodukcja międzynarodowa, tym razem polsko-irlandzka. Koproducentem naszym w Irlandii jest ta sama firma, która współpracowała z nami przy Essential TV. Premierę polską planujemy na 4. kwartał 2015 roku.